Kod na grę otrzymałem od firmy Bethesda Polska i nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Opinia o grze opiera się o godziny spędzone na gameplayu. Gry od Arkane Studios to klasa sama w sobie. Do tej pory udawało im się wypuszczać kolejne tytuły, które zapadały w pamięć. Dishonored, Prey, Deathloop. Nadszedł czas na Redfall i niestety chyba Arkane miało gorszy dzień, bo jest to najsłabsza gra studia. Ma sporo dobrych pomysłów, ale też dużo rzeczy popsutych. Mam wrażenie, że gra została kończona w pośpiechu, dlatego grę trawią glitche, błędy logiczne i niekonsekwencja. Ale po kolei. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Redfall w wersji na Xbox Series X. Zapraszam. Zanim przejdziemy dalej, krótkie wyjaśnienie. Pierwsze trailery pokazywały Redfall jako strzelankę kooperacyjną, ale powiedzmy sobie wprost, jest to loot shooter. Podejrzewam, że graczom nie bardzo to się podobało i Arkane zaczęło mocno promować grę ze sporym naciskiem na singlowego gracza. Postanowiłem podjąć wyzwanie. Jestem graczem samotnikiem. Loot shooter na singlu? Nie ma sprawy, Arkane, lecimy z tym koksem. Mam nadzieję, że gra będzie uczciwa dla pojedynczego gracza. Będzie, prawda? Historia opiera się na filmowych produkcjach o wampirach. Przytoczę tutaj bardziej znane miasteczko Salem, czy mniej znane 30 dni nocy. Z obydwoma obrazami warto się zapoznać przed zagraniem w Redfall. Tak więc mamy tytułowe miasteczko opanowane przez wampiry. Początkowo nie wiemy, co się stało. Mieszkańcy zostali odcięci od świata zewnętrznego. Co ciekawe, znikła również cała woda, a dookoła miasta pojawiły się nieruchome fale uniemożliwiające ucieczkę. Szybko pojawiły się frakcje. Jedni chcą pomagać wampirom, inni z nimi walczyć, a inni po prostu uciec z tej beznadziejnej sytuacji. W tych pięknych okolicznościach przyrody możemy wybrać swojego ziomka. Mamy 4 do wyboru. Każdy posiada inne umiejętności i możliwości. Mój wybór padł na Jacoba, który może przywoływać specjalnego kruka, który oznaczy cele. Posiada również duchowy karabin snajperski zadający potężne obrażenia. Gra, jak wspomniałem, jest kooperacyjnym loot shooterem i nie oszukujmy się, że jest inaczej. Więc grę możemy toczyć najlepiej w 4-osobowej drużynie, gdzie każdy jest innym wariatem. Każda z postaci ma swoje drzewko perek, ale do tego jeszcze wrócimy. Po wybraniu postaci i krótkim zawiązaniu akcji trafiamy do Redfall. Historia, cóż, nie jest jakoś specjalnie odkrywcza. Niestety większość fabuły poznajemy poprzez tony liścików i porozrzucanych karteczek. Niestety tutaj Arkane się nie popisało. Intro jest złączone z kilku miernych obrazków, a cutscenki przed misjami to statyczne screeny z ruchomą kamerą. Kiepsko. Dość szybko zrezygnowałem z czytania milionów karteczek, bo bardzo dużo z nich nie wnosiło nic do historii, a zajmowało jedynie mój czas. Niemniej, historia jest, no cóż, mocno nieciekawa i miejscami potężnie ziewałem przy kolejnych cutscenkach. Na początku miasteczko Redfall potrafi zachwycić. Arkane umie budować sugestywne, fajnie zaprojektowane światy i tutaj ten nie jest wyjątkiem. Miasteczko sprawia wrażenie, jakby faktycznie mogło istnieć. Domy mieszkalne, knajpy, sklepy, jest tutaj dużo ciekawych easter eggów, na przykład klub Błękitnej Ostrygi. Ciekawe, kto z was to kojarzy i nie chodzi mi tutaj o zespół muzyczny. Napakowano miejscówki smaczkami i faktycznie jest co zwiedzać, choć mapa nie jest przesadnie duża. Niestety nie do wszystkich domów można wejść, ale i tak nie raz i nie dwa łapałem się na tym, że przed inwazją wampirów to musiało być piękne i urocze miejsce. Fajnie wyglądają granice miasta od strony oceanu, ogromne majestatyczne fale zatrzymane w czasie ze statkami wbitymi w nieruchomą wodę. Bardzo fajny efekt i za samą lokację bardzo duży plus. Zanim przejdziemy dalej, gra jest podzielona na misje fabularne, misje poboczne i zadania, nazwijmy to, kontekstowe. Misji fabularnych jest dość niewiele i są wyjątkowo nierówne. I teraz oznaczam to jako spoiler, choć nie wyjaśnia z fabuły nic, ale pokazuje, z jakimi to zaawansowanymi, wymyślnymi misjami mamy w grze do czynienia. A więc opowiem wam o 2, podkreślam, fabularnych misjach. W jednej musimy zanieść zegarek na grób ojca pewnego doktora i wiecie co? Misja polega na zaniesieniu zegarka na grób ojca pewnego doktora. Zero jakiegoś pchania fabuły, po prostu idziesz, zostawiasz zegarek i wracasz. Mission complete. Podkreślam, że ta szalona i pełna ekscytacji misja posiada własną cutscenkę, tak, tą statyczną z ruchomą kamerą. No ręce mi opadły. Ale druga misja od tegoż samego doktora jest niewiele lepsza. Trzeba iść do jego domu i z bagażnika wyjąć strzelbę. Pomyślisz,
Któż to pisze takie złożone questy? W jakiej głowie pojawił się takiż fantastycznie, fabularnie bogaty quest? No właśnie, no więc idziesz do tego domu, do tego doktora i z bagażnika wyjmujesz strzelbę. Mission complete. Oczywiście wszystko poprzedzone odpowiednią cutscenką. Niestety takich kwiatków jest tutaj więcej. Ja, grając samotnie, czułem się jak idiota. Ale co jeśli gramy w drużynie i 4 uzbrojonych po zęby wariatów idzie zanieść zegarek na grób ojca doktora? No kurde, Arkane, potrafisz robić to lepiej. Dla kontry powiem, że są misje główne, które są dobre. Nie bardzo dobre, ale dobre. Nie mogę powiedzieć, że pomysłowe i wymyślne, takie wiecie, w stylu Arkane. Nie, raczej takich nie oczekujcie, choć kilka faktycznie ciekawym pomysłem potrafi błysnąć. Dalej mamy zadania poboczne. To na przykład kryjówki, które pełnią rolę spawn pointu. Umożliwiają uzupełnienie amunicji i dodatkowo każda z kryjówek ma jakieś swoje zadania. Odbicie kryjówki polega zazwyczaj na znalezieniu klucza uruchamiającego generator i już kryjówka jest nasza. Jeśli zdarzy nam się strzelić kopytami, tam też się odrodzimy. Są jeszcze gniazda wampirów. To specjalne lokacje, które zawierają kilku przeciwników i serce. Pomysłem było to, że gniazdo powiększa swój obszar, nazwijmy to wpływu, i w obrębie tegoż wampiry są mocniejsze. Niestety tutaj Arkane znowu się nie popisało. Gniazda mają to do siebie, że niezależnie jak w pocie czoła będziesz je niszczył, ciągle będą pojawiały się nowe, co zaburza poczucie progresu i obnaża poważny problem Redfall. Powtarzalność, ale to jeszcze rozwinę. Niestety gniazda to 3 powtarzające się randomowo lokacje, więc jak wchodzisz do jednego z nich i na starcie wita cię basen, to już wiesz co i jak i gdzie iść i jak sobie z tym wszystkim poradzić. Ale to nie koniec problemów. Zniszczenie gniazda polega na zniszczeniu specjalnego serca. Jeśli je zniszczymy i weźmiemy wypadającą z niego pamiątkę, mamy kilkadziesiąt sekund, aby z gniazda uciec, bo to się zapadnie. Teraz mamy specjalne miejsca zakryte czerwoną błoną. Za jednym z nich jest przejście, a za pozostałymi lód. Jeśli gra się w 4, na luzaku ogarniecie wszystkie miejscówki z lootem i uciekniecie. Ale jeśli jesteś samotnym graczem, to jak wspomniałem, jesteś tutaj na straconej pozycji. Czasu jest bardzo niewiele, więc zdążysz zerknąć 2 z kilku skrytek lub jeśli ci się nie uda na samym początku znaleźć wyjścia, to biegasz jak kurczak bez głowy na początku, próbując znaleźć przede wszystkim drogę ucieczki. Jeśli ci się to uda i zostało ci kilka sekund, to niestety cały lód i niszczenie gniazda poszło w piach, bo musisz już uciekać. O, i tyle masz z kolejnego powtarzalnego zadania. Trochę expa, stracony czas i stracona amunicja. Słabo. Oczywiście nadal możemy swobodnie buszować po Redfall i walczyć z okultystami albo z wampirami, po prostu dla sportu. Szybko okazuje się, że samotny gracz jest tutaj traktowany przez grę totalnie nieuczciwie i niestety wrzucenie po prostu możliwości grania w loot shootera samotnemu graczowi nie będzie działało, jeśli nie wykona się pewnych usprawnień, bo tak miałem wrażenie, że gra cały czas mnie karze za to, że gram singlowo, ale do tego dojdziemy. Nasz ziomek, którego wybraliśmy, nie jest bezbronny. Zacznie zbierać tony karabinów, pistoletów, choć samych rodzajów broni może za dużo nie ma, ale są one na różnych poziomach i dają różne dodatkowe funkcje. Oczywiście ze zwykłego karabinu wampira nie pokonamy. Przyjmie on co prawda trochę kulek na klatę, aż go to w końcu oszołomi i wystawi na atak swoje serce. Jednakże, aby go definitywnie pokonać, musimy posiadać karabin lub strzelbę, która zamiast bagnetu ma osinowy kołek. Ma to sens i jest zgodne z jakąś tam wampirzą mitologią. Ale tutaj wychodzi totalna niekonsekwencja gry. Albo to, że autorzy nie do końca wiedzieli w ogóle o czym robią grę. Mamy więc możliwość wybrania skórki osinowego kołka. W tym, uwaga, zmiany go na metalowy bagnet, który jak się domyślacie nie powinien zabijać wampirów, bo nie jest to osinowy kołek, no ale kto by się przejmował logiką. Metalowy bagnet to osinowy kołek i też zabija i tyle. Jeśli wampira w krótkim czasie po oszołomieniu nie zabijemy, odrodzi się i zacznie znów nas nękać. Dlatego warto mieć pod ręką przynajmniej jeden karabin z osinowym kołkiem albo czymkolwiek. Walić logikę. Jednak broń palna to nie wszystko. Mamy tutaj totalny overkill w postaci miotacza promieni UV.
Myślę, że samodzielnie wyposażony w ten miotacz byłbym w stanie zniszczyć całe zastępy wampirów. Broń, jeśli chodzi o moc, jest przegięta. Po krótkim naświetleniu wampira ten zamienia się w kamień, a w kamiennego wampira wystarczy raz strzelić z piąchy i go zniszczyć bezpowrotnie. Samodzielne bieganie z miotaczem UV sprawiało, że czułem się jak Dwayne Johnson podczas masakry małych słodkich króliczków. Czujesz się jak gość. Jeśli grasz w drużynie i każdy taki miotacz posiada, nie dość, że szybko byś zmasakrował całą populację wampirów w Redfall, to jeszcze byś ich pogonił do Transylwanii i tam rozjechał ich jak walec. Jednakże sam pomysł zamiany wampirów w kamień bardzo fajny. Autorzy przygotowali przeciw nam kilka rodzajów wampirzego pomiotu. Mamy więc zwyklaków, których wymyślną taktyką jest zmniejszenie dystansu po linii prostej w jak najkrótszym czasie, co w połowie drogi, jeśli masz miotacz UV, no okazuje się, że było dość złym pomysłem. Mamy jakieś latające baby, które przyciągają nas do siebie i wysysają krew, czy męskich wysysaczy. Są takie wampiry, które wybuchają jak podejdziemy bliżej, albo moje ulubione, chyba które zaplątały się z zupełnie jakiejś innej gry, wampiry z polem siłowym. Po jakimś czasie, jeśli będziesz wyjątkowo dobrze nękał wampiry, przez wampirzych bogów zostanie zesłany wymiatacz. Przynajmniej no tak go sobie wyobrażają wampirzy bogowie, bo wystarczy latareczka UV, 2-3 strzały ze strzelby i wymiatacz zamienia się w kubkę prochu. Jeśli chodzi o inteligencję wrogów, to w zasadzie chyba ona za bardzo nie istnieje. Ludcy przeciwnicy biegną sobie radośnie na nas, ale ci to nie problem, bo jeden strzał w czachę i wyjeżdżają nogami do przodu. Wampiry raczej też nie zasłyną niczym pomysłowym, choć potrafią na przykład teleportować się za plecy, ale ich główną ideą jest bieg po linii prostej do celu. Jeśli chodzi o oręż, jest tutaj jeden poważny problem. Bohater może trzymać równocześnie 3 rodzaje broni. Oczywiście w plecaku możemy ich mieć nawet kilkanaście, ale 3, które możemy używać podczas rozgrywki, je dowolnie zmieniać. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że do każdej z 3 broni, którą macie, zaczyna brakować amunicji. Ale macie w plecaku broń, do której amunicja jest. Więc wchodzicie do ekwipunku, wybieracie broń i niestety zaliczacie zgon. Dlaczego? Bo gra jest w czasie rzeczywistym i podczas grzebania w ekwipunku nie ma pauzy. Okej. Grasz w koopie, ma to sens, ale wtedy twój ziomek cię osłania, jak zmieniasz tą broń na tą, która posiada amunicję. Ale jak grasz sam, no to kto ma cię osłaniać? To kolejny przykład, że gra jest wyjątkowo nieuczciwa w singlu i w zasadzie bez kilku poważnych zmian do singla nadaje się bardzo średnio. Kolejny przykład, że singlowi gracze to w ogóle jakieś oszołomy i nie warto sobie nimi głowy zawracać. Dlaczego w dialogach cały czas słyszę zaimki was, albo wy idźcie, albo my zrobimy? Jestem sam do cholery, chyba że liczymy mnie i moją dwunastnicę. Wszystkim dwoi się w oczach od picia denaturatu, czy w ogóle o co tu chodzi? Lecimy dalej. Perki. Dawno nie widziałem tak pozbawionych jakiejkolwiek przydatności perek. Naprawdę trzeba się postarać, aby zrobić takie perki, których po prostu zwyczajnie nie chcesz. Jedyne, które mają niewielki sens, to te, które dają więcej amunicji. Dlaczego? Bo większość perek jest dla koopa. Co mi z perki, która doda mi energię, jak wskrzeszę mojego towarzysza? Jestem kurde sam. Po co mi to? Szybko okazuje się, że po wybraniu dosłownie kilku mniej idiotycznych perek, reszta jest ci zbędna. Oznaczanie wrogów? Jak masz promień UV, nie jest to ci zupełnie do niczego potrzebne. Wpadasz jak tornado na Florydę, rozwalasz wszystkich, wychodzisz. Nie ma sensu. Jakieś tarcze, duchowe karabiny? Po co to? Na co to komu? Podstawowy karabin na wysokim poziomie zrobi z wampira i reszty sito w sekundę, bez używania jakichś dziwnych mocy. Przyznam się wam, że obok kruka, którego puściłem kilka razy, pozostałe moce są dla mnie tajemnicą, bo ani razu ich nie użyłem. Nie było po co i nie miało to ani celu, ani sensu. Redfall też posiada czasami zupełnie bezsensowne elementy, na przykład ta czerwona mgła. Generują ją jakieś takie dziwne wampirze statuły, można je zniszczyć poprzez walenie ich przez chwilę światłem UV, a potem doprawienie piąchą. Pytanie, po co? Jaki to ma sens i jaki to miało cel? Broń UV szybko staje się jednym z podstawowych oręży, z którym się nie rozstajemy, więc wiadomo, że ta mgła nie stanowi zupełnie żadnego problemu, aby torować sobie przez nią drogę. Tylko po co, skoro niszczenie statu nie daje zupełnie nic, bo po jakimś czasie i tak randomowo się odradzają. Ich niszczenie to zajęcie pozbawione zupełnie sensu, zabierające jedynie cenne kilka sekund naszego życia.
po co? Gra posiada też potężną bazę glitchy i błędów. O ile glitche graficzne to takie mniej problematyczne, bo możemy się z nich pośmiać, ale jeśli mamy błędy uniemożliwiające rozgrywkę lub o zgrozo blokujące progres misji fabularnych, no to mamy tutaj poważny problem. Ale okej, zacznijmy od tego, że często tekstury się nie dogrywają. To nie jest aż taki problem, choć patrzysz na teksturę rodem z PlayStation 2 i się zastanawiasz, czy tak miało być, czy nie. I potrafi to trwać naprawdę długo, aż w końcu wskoczy na wyższą jakość i się okazuje, że jednak tak miało nie być. Ale te problemy to pikuś. Mnie w którymś momencie podczas używania miotacza UV wyłączyła się kropka celownika. Po prostu celowałem sobie na czuja. Jest to problem, bo skupiona wiązka wymaga sporej precyzji, więc miałem dodatkowe utrudnienie. Ale najgorsza sprawa, jaka mnie spotkała, to moment, w którym bardzo często wychodziłem z gniazda i postać przestawała kucać. I ogarniałem misję fabularną, która wymagała wejścia do lokacji w kucki i co? I dupa. Musiałem resetować grę, bo postać stwierdziła, że nie będzie kucała, bo to głupio wygląda, a poza tym jej chrupią rzepki w kolanach. I się wstydzi. Kilka razy zdarzyło mi się, że gra pomimo prób wyjścia z gniazda nie chciała mnie wypuścić i niszczenie go skończyło się klęską. Albo coś, co spotykałem nagminnie. Wampiry, które odmawiały walki. Miały akurat strajk. Mogłeś stać im przed japą, walić w nie czym popadło. A one miały to, cóż, no w dupie to miały, nazwijmy to dosadnie. Niestety to nie wszystko. Masa rzeczy jest niedopracowana, ale ja już nie mam na to siły. Dodam jeszcze, że Redfall nie jest jedyną miejscówką. Po ukończeniu Redfall dostajemy drugą, taką samą, dużą mapę z nowymi kryjówkami, misjami itd. Niestety druga miejscówka już takiego wrażenia nie robi. To spowite gęstą mgłą lokacje przypominające trochę Silent Hilla. A wspominam o tym dlatego, że recenzje na szybko nawet o tym nie wspominają, bo panom recenzentom nie chciało się dalej przejść. Gra broni się całkiem niezłą oprawą i fajnym designem miasteczka Redfall. Gra ma cykl dnia i nocy. Wampiry w świetle dnia śmiało sobie poginają po ulicach, bo niby jest zaćmienie słońca i mogą, choć słoneczny dzień w Redfall z ostrymi cieniami trochę mi nie wygląda jak zaćmienie słońca. Ktoś tutaj nie dopilnował tego szczegółu, ale już tam. Miejscówka jest rewelacyjna, jak to u Arkane. Gra jest po polsku z napisami i dialogami. Poza zaimkami w liczbie mnogiej przy graniu singlowym nie ma się do czego doczepić, choć spodziewajcie się licznych cholera i szlak. Najbardziej wymyślnych przekleństw w języku polskim. Brakowało tylko kurcze pióro i motyla noga. Na obronę gry przemawia też całkiem niezła stabilność. Gra działa w 30 FPS-ach, co już podniosło spory lament wśród growej gawiedzi, ale Arkane zarzeka się, że patch na 60 ramek pojawi się niedługo, choć nawet na 30 FPS-ach grało mi się całkiem ok. Więc oceniam też tutaj optymalizację i podkreślam na Xbox Series X na dobrym poziomie. Oczywiście tylko jeśli chodzi o prędkość działania. Redfall to gra ze zmarnowanym potencjałem. Mam wrażenie, że robiona na szybko, singlem wrzuconym również na szybko, zabija ją powtarzalność i przegięta moc broni, przez co zaczyna wiać nudą i przestaje stanowić wyzwanie. Gra ratuje, jak to u Arkane, rewelacyjny design lokacji, ale niestety nie idzie za tym ani dobra historia, ani fajne misje. Jakby gra miała być po prostu grą usługą, klasycznym loot shooterem ze szczątkowymi zadaniami. Aby z ziomkami przy piwku pozabijać kilka wampirów i cieszyć się lootem. Sądzę, że granie w ekipie tutaj pozwoli uzyskać kilka punktów na plus. Jednakże reklamowanie Redfall jako gry przyjaznej samotnikom, no to spore nadużycie. No cóż, po latach tłustych dla Arkane musiały nadejść w końcu dni liche i je niestety reprezentuje Redfall, który jest potknięciem w całkiem bogatym i dobrym dorobku dewelopera. Ale akurat Arkane nie przekreślam, bo wiem, że wrócą na szczyt, jednakże Redfall to takie trochę nie wiadomo co. Niby można pograć, tylko zastanawiasz się, po co to w ogóle istnieje. Trochę jak wampir bez zębów. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.